Dzień dobry, witamy wszystkich menadżerów, witamy wszystkich widzów. Zapraszamy na magazyn Na Miękkiej Gumie. Podsumujemy sobie oczywiście sezon 54. Oczywiście na magazyn zapraszają Pozioma oraz Gatto. Dzień dobry. Dzień dobry oficjalnie. Słuchajcie, oczywiście też poruszymy sobie i myślę, że od tego zaczniemy, temat związany ze zmianami. Natomiast, no właśnie, z tymi, które już zostały opublikowane, pewnie odniesiemy się do nich tutaj w dwóch zdaniach. Natomiast na samym początku chciałem oczywiście podziękować naszym partnerom, tutaj nowemu partnerowi, czyli Polonii 1920, oczywiście żużlowy degustator, piątka dla Ciebie, STS, Aktywna Pszczyna, Końska Watacha, no jest tego troszeczkę, także Jest pozdrawiamy jeszcze. wszystkich naszych partnerów. Oczywiście dziękujemy Wam, że oglądacie, że lajkujecie, że udostępniacie, że jesteście po prostu aktywni. Także ten magazyn też tworzymy właśnie z myślą o Was. No dobra, a więc zanim przejdziemy sobie do Ligi Pierwszej, co prawda wrzucam już tutaj tabelę tej Ligi Pierwszej, ale może powiedzmy co nieco na temat zmian, które się pojawiły. Pozioma. No witam serdecznie. No co, no czas najwyższy tak naprawdę troszeczkę wyróżnić tutaj tych graczy płacących, wspierających grę i myślę, że to jest ten moment, żeby to zrobić. Tak naprawdę. No co, jeżeli chodzi o same zmiany, to nie wiem, myślę, że Ty bardziej tutaj kompetentniej to zrobisz na sam początek. Okej, a więc pierwsza może powody tych zmian. Pierwsza zmiana, która aktualizacja w zasadzie, tak bym to powiedział, jeżeli chodzi o tunerów, czyli możliwość zakupu w sklepie, czy zmiany, można dokonać zmiany ulubionego tunera u naszego zawodnika. Pojawiło się parę takich zapytań. My też właśnie w odpowiedzi na te pytania, czy będzie taka opcja, czy będzie to możliwe, dajemy taką możliwość. Dlatego, że no być może ktoś będzie chciał mieć ustawionych wszystkich zawodników właśnie pod jednego tunera, tak żeby kupować silniki dla całej drużyny. To też jest w związku z optymalizacją, jeśli chodzi o koszty. Ja tutaj dam jeszcze taką jedną uwagę, bo do końca tego 54 sezonu była promocja, tak? Obniżyliśmy ceny silników o 30%, tak? Chcemy kontynuować promocję, chcemy utrzymać te ceny, z tym, że rabat będzie 20% do tych pierwotnych, które były, więc po prostu w 55 sezonie ta promocja nadal trwa, tylko zamiast minus 30 będzie minus 20 do ceny. I to jest taka zmiana, aktualizacja w zasadzie, która się pojawiła. Natomiast można powiedzieć, że dość taka spora zmiana, czy w zasadzie na pewno nowość, która się pojawiła, to, że postanowiliśmy wyróżnić konta premium i konta supporter. Słuchajcie, powodów jest wiele. Ja może wymienię kilka, ewentualnie uzupełnij Pozioma, proszę, jeśli czegoś bym zapomniał powiedzieć. Na pewno pierwsza rzecz jest taka, jesteśmy bardzo wdzięczni i jeszcze raz dziękujemy wszystkim graczom, którzy kupują konto supporter, którzy kupują konto premium, którzy w ogóle dokonują zakupów w sklepie. Co za tym idzie, kupują speedcoiny, bo dzięki temu ta gra, no właśnie, może funkcjonować i może się dalej rozwijać. Kolejny powód, no nie da się ukryć, zauważyliśmy pewną taką tendencję, że w grze jest dość spora grupa darmowych graczy, znaczy graczy z darmowymi kontami, którzy mając dostęp pełny do listy transferowej oraz do wypożyczeń, no mogą sobie zbudować mocny skład, dlatego że no jest wielu menadżerów, którzy wystawiają zawodników na przykład wiekowych na listę transferową, no dzięki temu te kluby są mocne, nie da się ukryć, prawda? Natomiast, no właśnie, jeżeli mamy tutaj zestawić gracza premium, supporter, który wchodzi do gry, który płaci, który się też chce rozwijać, ale jego budżet klubu na samym początku nigdy nie dorówna temu budżetowi, który już ktoś zbudował przez 2 czy 3 lata w grze, no to automatycznie przebić mu się do wyższych lig jest trudniej. Dlatego też jest to spowodowane właśnie tym, aby docenić konta premium supporter, aby ci gracze mieli pełny dostęp do wszystkich funkcji w naszej grze, na co za tym idzie, aby też na liście transferowej mogli dokonywać zakupów zawodników powyżej 60 CU lub też, aby mogli wypożyczać zawodników powyżej 60 CU. Także ta funkcja nie jest zabrana dla kont darmowych, ona została zlimitowana, a więc gracze, którzy mają darmowe konta, mogą dokonywać wypożyczeń bądź zakupów zawodników na liście transferowej do 60 CU włącznie. To był jakby drugi powód. Kolejnym powodem, dla którego postanowiliśmy wprowadzić limit na czacie gry tak naprawdę, no bo tutaj darmowe konta będą mogły czytać wiadomości
na czacie ogólnym, na czacie meczowym, czy też wiadomości prywatne, natomiast nie będą mogły pisać. A mianowicie jednym z takich powodów był tekst właśnie akurat gracza z darmowym kontem, który wszedł na czat gry wpisując albo obrażając tych, którzy płacą, no ja to tak odebrałem, czy dalej dajecie się naciągnąć, tam użył jeszcze odpowiedniego epitetu. Fajnie to skontrował Sigmat, także Sigmat plus za odpowiedź naprawdę była ona, myślę, że trafna. Natomiast doszliśmy do wniosku, dlaczego gracze, którzy płacą, dzięki którym, no właśnie, darmowi gracze mogą też w tą grę grać i mogą uczestniczyć poniekąd jakby w rywalizacji, dlaczego mają być ci gracze właśnie, którzy płacą, obrażani? No doszliśmy do wniosku, że no nie, no to akurat nie tędy droga. No więc jakby takie 3 powody, które po prostu wymieniłem, zdeterminowały tą zmianę. Myślę, że, znaczy słuchajcie, tutaj tak naprawdę jeżeli chodzi o konta darmowe, oczywiście jak najbardziej zapraszamy Was, chcemy Was widzieć w tej grze, aczkolwiek wykupienie konta premium czy supporter, żeby dołożyć tą cegiełkę do rozwoju tej gry, myślę, że jest no ważne, istotne. Jeżeli będziecie chcieli, to po prostu będziecie na pewno w stanie to zrobić. Także reasumując, dostęp do listy transferowej, do wypożyczeń mają oczywiście konta premium supporter nieograniczone, darmowe konta do CU60. Jeżeli chodzi o czaty czy komunikatory w grze, zablokowane będzie pisanie, odczyt będzie dostępny. Tak. Okej, więc to tyle jeśli chodzi o te zmiany, które wprowadziliśmy. Padło pytanie jeszcze a propos modułu finanse. Myślę, że chyba to jest teraz ten moduł, którym się będziemy po prostu dość intensywnie zajmować, tak żeby to była chyba kolejna zmiana do wdrożenia, o ile się nie mylę. Ale Więc dajcie nam chwilę też, dajcie nam chwilę tak, też. Na dokładnie. pewno to nie Natomiast będzie szybko. nie obiecujemy, że to będzie na pewno następny sezon, może to być za 2 sezony, ale powinniśmy nad tym pracować. Aha, jest jeszcze taka jedna kosmetyczna zmiana, którą zarzuciliśmy, a mianowicie, aby się pojawił wynik 2 meczu w trakcie jakby meczu pojedynku rewanżowego, a w zasadzie na początek będzie to link do pierwszego meczu, tam będzie link z wynikiem, więc będzie można zawsze wejść i zobaczyć, jak ten pierwszy mecz się zakończył, no więc to też taka kosmetyka, która się pewnie niebawem pojawi. Dokładnie. Pozioma, coś byś uzupełnił do tematu? Nie, no fajnie, właśnie dlatego chciałem, żebyś ty to powiedział, bo wiedziałem, że przedstawisz to w 100% też tak, jak ja to myślę i 100% jestem również w tych argumentach. Gracze, którzy nas wspierają, tak naprawdę tworzą tą grę i bez tych graczy nie byłoby tej gry, więc Dokładnie tak. myślę, że jeżeli ktoś chce, żeby ta gra się dalej rozwijała, to po prostu wbijajcie na supportera i premium. Jeżeli chcecie grać za darmo, grajcie za darmo, ale według zasad, które ustalamy. Dokładnie tak. Jeśli chodzi w ogóle o temat zmian, to myślę, że jeszcze sobie wrócimy do tego na końcu naszego magazynu. Dobra, przejdźmy do lig, bo tam też Jasne. chciałbym, żebyśmy Tak, troszkę tak. podyskutowali na temat tego, Jedziemy, dlaczego jedziemy. tak, a nie inaczej. No dobra, no to startujmy. Liga pierwsza, Speedway Hojny Łódź mistrzem 54 sezonu, 26 punktów, miejsce drugie Arbomaniacy punktów 23, miejsce trzecie Adis Gorzów Speedway Team 22 punkty. W zasadzie ta pierwsza trójka była już znana po 13 kolejce, nie wiedzieliśmy tylko jak rozłożą się poszczególne miejsca i poszczególne medale. Pozioma. No i rozłożyły się tak, że pierwsze miejsce Arai Speed, gratulacje. 9, tak? 9 tytuł? 9. mistrzowski tytuł, No dokładnie. nie, tak. no przekozak jesteś gościu, naprawdę. No i jakby co do reszty również, no Arbo rozgryzł prawdopodobnie zasady tej rozgrywki w Speedway Manager. jak Rozgryzł widzimy. algorytm. Tak, dokładnie. No i mamy Adisa, który również im nie ustępuje. Jest 4. Speedway Team Węgli, czyli z zeszłego sezonu chyba 3. miejsce, sprzed 2 sezonów wicemistrz, nie pamiętam, ale wysokie pozycje też zajmował. Fajnie, bo Mentowski Częstochowa są 3 zwycięstwa, więc nie jest do zera, że tak powiem. No i co, Kurczok, KSG, Darmak, znani nam menadżerowie. Przykro mi z powodu spadku, walczcie w przyszłym sezonie o ponowny awans. Tak, tutaj można zwrócić uwagę na to, że o mistrzostwie zadecydował mecz w 14 kolejce. Speedway Hojny Łódź pokonał Arbomaniaków 50-40, no tym samym zapewniając sobie mistrzowski tytuł. Natomiast w pierwszej lidze zarysowała się taka mocna, myślę, 4 drużyn, które no śmialiśmy się, że
będzie ciężko pewnie wyrzucić z tej pierwszej ligi, a mianowicie właśnie Araj, Arbo, Addis i Węgli. Nawet poszedł taki żart, czy nie warto zmienić nika, aby zaczynał się na A, bo to być może daje jakiś handicap. Oczywiście to żart, więc tutaj tylko taka uwaga. Oczywiście gratulujemy medalistom, naprawdę bardzo fajny sezon. Słuchaj, nikt nie wie, jak działa algorytm, może przelicza po literce A. Kto wie, kto wie, kto wie. Jeśli chodzi o statystyki, tutaj w zasadzie zwróciłem też uwagę, chyba w poście Wielka Trójka, Paweł Chlip, Charlie Giede i William Gordon Hamill. Biorę tych zawodników pod uwagę, bo oni tutaj jeździli cały sezon i wykręcili naprawdę imponujące średnie, więc to na pewno zawodnicy, którzy przyczynili się do zdobycia medali dla tych drużyn, dla tych menadżerów. Najlepiej punktującym juniorem Junior Wilk, Junior Kurczoka Gniezno, średnia 1,7. No myślę, że zawrotna średnia, dawno takiej w pierwszej lidze też nie widzieliśmy, a więc wyglądało to naprawdę wszystko super. Tak, ale co do juniora Wilka, no jestem bardzo ciekawy, jak on będzie jeździł w seniorce, bo tam no takie ma ułożenie tych cech, przywozi teraz takie wyniki. Bardzo, bardzo ciekawa historia z tym zawodnikiem. Być może będzie, być może nie, właśnie to ciekawe, co się tam... Tak. Tutaj ze względu na te cechy, tak, bo utarło się, że jest jakiś tam szablon cech. Natomiast Tak. a propos cech zawodnika, no to też nie wiem jakie masz zdanie, ale niekoniecznie chyba tylko na jedno kopyto cechy będą dawały sukces. Jak uważasz? No nie, no ja uważam, że nie, ale to jakby wynika w ogóle z samej rozgrywki. No, jeżeli masz cały zespół, który masz ułożony na jedną, powiedzmy, stronę i wszyscy są, nie wiem, nastawieni tylko na agresję, czy tylko na lojalność, no to siłą rzeczy jakby pozostali nie uzupełniają tych wartości i przegrywasz później te biegi. Jakby no dla mnie to jest proste, nie? Ale no tak uważam generalnie. Okej, ja generalnie jeszcze tutaj wrzucam właśnie składy drużyn, które zdobyły medale, czyli Arai Speeda, Addisa i Arbo. Dlaczego? Dlatego też, ponieważ polecam, podpatrujcie też tych menadżerów, jakich oni sobie tych zawodników dobierają, właśnie między innymi pod względem cech, waleczności czy koncentracji. To można zerknąć nawet w ich drużynach adeptów, więc no, polecamy generalnie rzecz Dokładnie. biorąc. Ja też czerpię sporo od doświadczonych menadżerów. No, od kogo nie czerpać, jak od tych, którzy właśnie osiągają najlepsze rezultaty. No więc warto to po prostu powielać. No dobra, No tak. pierwszą ligę mamy, coś byś dodał? Nie, no co tu dodawać. Gratulacje panowie. Gratulacje jeszcze raz. No dobra, ligi drugie. Zacznijmy od ligi 2-1. Jeżeli chodzi o ligę 2-1, awans wywalczyła drużyna Speedcaru Lublin, 25 punktów i Apator 5-5-6. Będzie to debiut Marlastora w pierwszej lidze. Pozioma, słuchajcie. Tu w ogóle ciekawa historia. Zobacz, że Marlastor wyszedł z małymi punktami na 0 na drugim miejscu w tabeli. Nie? To też pokazuje, że tutaj była walka. Dużo drużyn jest z punktacją powyżej 17 tak naprawdę, no bo od 6 miejsca jest 17 punktów, to Właśnie- jest dużo. To chciałem powiedzieć, wiesz, nie wyobrażam sobie, żeby spadać z 18 czy 17 punktami. Naprawdę była to potężna rywalizacja w tej lidze. Tak, tak. No ale co, Marlastor tam jakaś wtopa z tymi transferami, teraz fajnie awans do pierwszej ligi. Ciekawe, czy wybroni się dobrze, jeżeli chodzi o Beniaminka. Zobaczymy. No i Speedcar Lublin to raczej chyba wiadomy gracz. Bywalec, oczywiście. Pozdrawiamy Jospena, pozdrawiamy w ogóle wszystkich menadżerów jak zawsze. Ja tutaj dodam, że w 14 kolejce bezpośredni pojedynek pomiędzy Bandyckim Klubem i Apatorem 5-5-6. Ten mecz zdecydował ostatecznie o awansie Apatora. Co ciekawe, Apator wygrał na wyjeździe z Bandyckim Klubem 47-43, no i dzięki temu zapewnił sobie mistrzowski tytuł. A więc gratulujemy awansu. Jeśli chodzi o statystyki w tej lidze, najlepiej punktował Hubert Rybakowski, kapitan drużyny Ryby, później Mirosław Kowalik z Apatora 5-5-6 i Piotr Inglot, dokładnie, z drużyny Orzełki Radzia. Jeśli chodzi o juniorów, Ryszard Bartoszkiewicz, mówiliśmy już o nim, to jest z kolei junior drużyny KS Motorynka, ale także Wiesiu Jaguś, Apator 556 czy Edmund Świst z drużyny Speedcar Lublin. No wszyscy juniorzy ze średnią powyżej 1-0 w drugiej lidze, bardzo dobry rezultat. Patrzyłeś sobie na klub Apatora, jak tam wygląda? Coś byś tutaj podrzucił?
Znaczy co, no jeżeli chodzi o Apatara, no to już jest taka drużyna ukształtowana. Jakby nie wiem dlaczego znowu tak dużo zawodników. Widać, że menadżer tutaj roluje, bo nie jeździ tylko Woryna, nie jeździ tylko Madsen. Nawet Artur Walasek gdzieś tam skoczył na jakąś gonitwę. Może to też jest jakaś taktyka. Jak dla mnie zespół bardzo fajny, też warto przejrzeć, no bo tutaj ciężko opisywać zawodników poszczególnych z drugiej ligi, bo musielibyśmy o każdym coś powiedzieć, bo każdy jest na swój sposób wyróżniającym się w danym zespole, no, więc zapraszam, zajrzyjcie, ale chciałem zwrócić uwagę jeszcze na dwóch juniorów Cynka, czwarte, szóste miejsce w zestawieniu Szegedi i Killingstadt, mimo tego, że Cynek jest na ostatnim miejscu, to szkoli sobie tutaj młodzież w drugiej lidze. Tak jest. No dobra, to w takim bądź razie przejdźmy sobie płynnie do Ligi 2-2. W Lidze 2-2 awans Nowa Huta Ninjas 26 punktów, miejsce drugie Orły Radzia punktów 24, miejsce trzecie Unia Mościce 20 i utrzymała się jeszcze ekipa Pioterów punktów 18. Co ciekawe, drużyna Darka Darmak do końca walczył, wydawałoby się, o awans, ostatecznie ta drużyna spada z drugiej ligi. W zasadzie wiele rzeczy było już wiadomych po 13 kolejce, no przynajmniej w moim przypadku Nowa Huta Ninjas ten awans po ciężkim meczu z drużyną Pawlus Speedway Team 4-6-4-3 wygrany zapewniliśmy sobie awans, więc wracamy do pierwszej ligi. Zobaczymy, czy uda się rozbić układ czterech wielkich w tym momencie, tak bym to po prostu określił. Jeśli chodzi o statystyki, Tomasz Leśniowski z Motorków wykręcił najlepszą średnią 2,5, bardzo imponująca średnia. Drużyna Jerego ostatecznie też spada z drugiej ligi, natomiast ma naprawdę solidnego lidera. Jeżeli chodzi o juniorów, to tutaj solidnego juniora z kolei trenuje Rado, Daniel Jonder, średnia 1,643, super. No i tak jak obserwowałem, nawet miałem doświadczenie jechać właśnie przeciwko temu juniorowi z pozycji 8, często był albo 16 wystawiany i robił niejednokrotnie w meczu dwucyfrówkę, także naprawdę kawał grajka. Bartosz Zmarzlik też się podbił i z powrotem I wrócił Bartosz na drugie Zmarzlik, miejsce, tak. No i Antoni Janowski, wiadomo, Unia Mościce, ale co, to mówisz, że wbijasz do pierwszej ligi i będziesz tam chłopaków treningował? Zobaczymy. Będzie ciężko, bo juniorzy będą nie tacy, więc to będzie bardzo ciężkie. Jeśli seniorami będę w stanie się utrzymać, to spoko, ale będzie bardzo ciężko, zakładając, że cała ta czwórka już ma odpowiednio zaplanowanych juniorów, tam pewnie w wieku 20 lat wejdą ci zawodnicy albo 21. Ja będę jechał 20 i 19-latkiem, ciężko. Okej. No to będzie ciężko na pewno. Będzie ciężko się utrzymać, bo raczej o top 3 to chyba nie myślisz. To nie ma co marzyć, dokładnie tak. No dobra, Liga 3-1, słuchajcie, awans albo powrót do drugiej ligi drużyny Rekiny Row Rybnik. Rajs zgromadził 27 punktów w tym sezonie, no i Speedway Hojny Łódź 2 punktów, 25, a więc drugi klub Araj Speeda również trafia z powrotem do drugiej ligi. No, Araj tu rządzi, widzę, jeżeli chodzi o również zespół partnerski. Mamy Nikolaja Heiselberga, jeżeli chodzi o seniorów, jeżeli chodzi o juniorów jest Roni Korej. No, ciekawa historia, bo tak naprawdę jak tam Mateusz się okopie w tej pierwszej lidze, to może być ciężko go odkopać. Ale Rekiny Row Rybnik również bardzo fajny zespół, 10 zwycięstw, 2 remisy, tylko 2 porażki. Myślę, że jeżeli chodzi o trzecią ligę, to bardzo fajny wynik. Garmek, Legion, OKPL, KS Lądek 2, spadek do 4. No i mamy tutaj też Adama, KS Motorynka, utrzymuje się. Fajnie, pozdro Adam. I DS Team, 8 zwycięstw, 1 remis, 5 porażek, 22 punkty. To też w sumie nie mało, 22 punkty i w zasadzie no nawet się nie ociera o DS Team, o możliwość awansu, bo 3 punkty różnicy z drugim zespołem. Tak, to znaczy tutaj jak sobie popatrzymy, to w 14 kolejce Speedway Hojny Łódź wygrywają na wyjeździe z drużyną Legionów, zgarniają 3 punkty i to są te 3 punkty, które pewnie o tym zdecydowały. Aczkolwiek będę nieraz nawiązywał do tego, co tutaj w naszym magazynie powiedział Węgli. Na wynik pracuje się 14 kolejek, także to, że w ostatniej kolejce rozstrzygają się pewne rozstrzygają się awanse, spadki i tak dalej, no to jest coś normalnego i naturalnego, zawsze tak będzie. Natomiast
no właśnie, nawet nieraz przy równej ilości punktów na przykład spadniemy, nie? Bo nam brakło tak zwanych, jak to mówisz, zielonych punktów, czyli tych małych. No i to niestety Dokładnie. decyduje o tym, że spadamy. Okej, jeśli chodzi o statystyki w tej lidze, tak jak wspomniałeś, Nikolaj Heiselberg, zawrotna średnia 2,443, zresztą tutaj Piotrek Paluch też z drużyny Garmek wykręcił bardzo dobrą średnią, także naprawdę solidni liderzy w tych drużynach. Spoko, Jeśli spoko, chodzi no. o juniorów, to tutaj Edmund Szuluk O, właśnie. 1,730. No właśnie, i o tym Edmundzie Szuluku chcieliśmy dwa słowa powiedzieć, bo naprawdę wykręcił Gostek świetną średnią. No, świetną średnią i w ogóle bardzo fajnie wyszkolony. Siła, wytrzymałość 84-83. Refleks 90, waleczność 90, koncentracja 75. Naprawdę bardzo fajnie, bo tutaj już według Twojego liczenia 21 lat, 165 suma waleczności i koncentracji, no to już jest bardzo dobry wynik. Ciekawe, z jakim refleksem zaczynał. Ciekawe, ciekawe. No. Dokładnie tak. No i też myślę, że bardzo fajnie zbilansowane cechy, jeśli chodzi właśnie o przywództwo, presję czy agresję. No i też zawodnik, no właśnie, który zaczął od 12 roku życia jeździć regularnie w drużynie Adeptów Raja. No i w tym momencie w wieku 21 lat CU72 dobrze objeżdżony, no i też z dobrymi właśnie tutaj atrybutami pod tytułem waleczność i koncentracja. To, że ciekawe, ile miał refleksu na, wiesz, w wieku 10-latka, nie? Bo jak teraz ma 90, to powiedzmy, że ma 21 lat, 11 sezonów, czyli co sezon mu przyrastało powiedzmy w okolicach 5 średnio. Dobra, Czy to będzie za bez dużo? sensu to Dobra. liczyć w ogóle jest, to do Dobra. wycięcia i tak pójdzie. Aha, dobra, nieważne. Ja tu tak się przesmiłem po prostu. No dobra, to wjeżdżamy do ligi w tym momencie 3-2. W lidze 3-2 no, zdominował tą ligę, nie da się ukryć, Robert z drużyną Budowlanie Rybnik, 30 punktów, 12 zwycięstw, tylko 2 porażki. Awans także zaliczyła drużyna Speedway Team Węgli, drugi klub Węgliego. Także gratulacje, jeśli chodzi o awans. W tej lidze zwrócę uwagę, utrzymał się jeszcze Holiday Club i Nałęcz Ostroruk, pozdrawiamy oczywiście, ale zwrócę uwagę na to, że w czwartej lidze po raz kolejny Raczek Team, czyli cały czas balansuje czwarta, trzecia liga, a to przecież doświadczony menadżer. Tak, Raczek coś tam pisał, że nuda ostatnio, tylko nie wiem, czy mu chodziło o jego ligę, czy o pierwszą ligę. Nie o pierwszą, że znowu wiesz, tam pierwsze 3 miejsca okupują te same 4 drużyny w zasadzie, które się wymieniają co sezon. No tak na razie jest, ale Ale Raczek, może czas najwyższy, żebyś ty tam wbił i pokazał im, kto powinien tam czekamy. być. Myślę, że wielu jest chętnych i wielu jest odważnych. No dobra, w ostatniej 14 kolejce można powiedzieć mecz na szczycie. Speedway Team Węgli 2 gościł u siebie drużynę Budowlanych Rybnik. Robert wygrywa ten mecz 47-43, przypieczętował tym samym pierwsze miejsce i przypieczętował tym samym awans do drugiej ligi. Jeśli chodzi o statystyki w tej drużynie, Mikołaj Garstka z KS Wilczony wykręcił najlepszą średnią. Znasz tego zawodnika? Garstkę? Gadaliśmy o nim chyba, nie? Tak, gadaliśmy, że nie no, rewelacyjny wynik, 206 punktów, 77 biegów, 2727, rewelacja. Piękny wynik. To jest Gratulacje, naprawdę w ogóle, super. nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz, kiedy widzę 200 punktów u zawodnika w sezonie, nie wiem, być może jest to częsty przypadek, ale ja widzę pierwszy raz. No, jest to na pewno imponujący wynik. No i Kenjiro Abe, dobrze już nam też znany z Nałęcz Ostroruk, średnia 1,678, to był najlepiej punktujący junior w tej drużynie. Mhm. Pięknie. No ale tak, KS Wilczony, też Przemysław Robacki, drugie miejsce i Cezary Fedeczko, to już też od Bibiego standardowy junior, że tak powiem, w tym zestawieniu. No właśnie, tutaj Przemysław Robacki, pokusiłem się też, aby wrzucić Przemysława Robackiego. Co prawda drużyna KS Wilczony spada z ligi, ale można powiedzieć, że ma fajne zaplecze i między innymi pewnie ten junior będzie w perspektywie czasu stanowił naprawdę bardzo solidną podstawę, jeśli chodzi właśnie o drużynę KS Wilczony. Również fajnie zbilansowane cechy, przywództwo, agresja, bardzo lojalny zawodnik,
ale myślę, że nie będzie mu to przeszkadzać w jego rozwoju. Co więcej, no trenowany od 10 roku życia, także imponująco wygląda ten zawodnik. My też oczywiście, słuchajcie, zwracamy uwagę na zawodników, pokazujemy ich też po to, żebyście no, mieli jakiś punkt odniesienia, tak? Jacy zawodnicy kręcą dobre średnie, jacy są wartościowi, na jakich zawodników stawiają też inni menadżerowie. Sam z tego czerpię wiele wiedzy i doświadczenia, w związku z tym polecam także wszystkim nowym albo tym, którzy chcą włączyć się do rywalizacji Speedway Manager. No to tak. mamy Liga 3-3. Pędzę troszeczkę, ale mamy Dobra. trochę do pogadania. W Lidze 3-3 Unia Unisław wygrywa 29 punktów, pierwsze miejsce. Miejsce drugie Addis Gorzów Speedway. Addis Gorzów Youth Speedway Team 23 punkty, Silesia Wrocław 21 punktów. Ta drużyna ostatecznie nie awansowała. Unia Unisław, oczywiście pozdrawiamy Sepka. Dobry wynik, wracasz do drugiej ligi, także gratulacje. No i tutaj miażdży w zestawieniu, jeżeli chodzi o seniorów. Trzy pierwsze miejsca Unii Unisław. Paweł Cieński, Bolesław Romaniuk, Łukasz Malczewski. Wszyscy powyżej 131 punktów zdobytych. Każdy średnia powyżej 2,3, 2,3, 2,4 nawet. Paweł Cieński. No, powiem Ci, że Unia Unisław wchodzi do drugiej ligi z potężnymi armatami, a jak u juniorów to wygląda? Jest tutaj jeden misiu, Tobiasz Musielak. Tak. 1508. No Tak, ciekawa historia, ciekawa. No tak, Sebek już trochę walczy w Speedway Manager, no i w tym momencie coraz częściej puka do tej drugiej ligi, także systematycznie budowany zespół, który no, z sezonu na sezon, no właśnie pomiędzy ligami, no teraz pomiędzy drugą a trzecią regularnie występuje. Tak, no i tu gratulacje też dla Addisa. Widać też 23 punkty, 7 zwycięstw, 3 remisy, 4 porażki. Ten remis tak naprawdę też mu dał, no remis i pewnie bonus gdzieś dał mu ten awans. Tak. Gratulacje. No i też w 14 kolejce mecz na szczycie KS Unia Unisław, Addis Gorzów Youth Speedway Team 52-38 wygrywa Knockout. drużyna Sepka. No No to wjeżdżamy do Ligi 3-4. Tutaj FC Żory 27 punktów i Paranoid punktów 26. Obie ekipy awansowały, ale się nie rozgaduje. Twoja liga pozioma, słucham. Nie no, gratulacje panowie. Ja się cieszę, że się utrzymałem tak naprawdę, bo wpadły mi tam 2 walkowery, jeden z Matem, pozdro Mat, jeden z Danielsenem tak naprawdę. No i co? No i zasłużenie Paranoid i FC Żory wygrały i awansują dalej. Myślę, że tu nie ma co. Widać, że Paranoid fajnie się zbroi i znowu tam chce gdzieś uderzyć wyżej. FC Żory, no to jest chyba tak naprawdę, nie pamiętam, czy to jest w FC Żorach to jest debiut, jeżeli chodzi o drugą ligę? Chyba Nie. FC Żory już często nie. gościły w drugiej lidze, ale chciałem Tak. Cię zapytać o Twój mecz z Paranoidem. Nie było szans wygrać tego meczu? Nie, nic tutaj niestety nie byłem w stanie zdziałać. No były tam jakieś zmiany, jakieś podejścia. I dałem tak naprawdę ciała w pierwszym meczu, nie przygotowałem się na pierwszą kolejkę, przegrałem mecz u siebie 44-46 i jak widać ostatni mecz, a że był to mecz z Paranoidem i ostatni mecz pokazał, że no to był ten błąd, bo chociaż gdybym gdzieś tam ugrał te 2 punkty, to być może bym awansował jednak. Nie wiem jaki tam był. Okej, rozumiem. No. A więc gratulacje dla menadżerów, którzy awansowali. Jeśli chodzi o statystyki w tej lidze, Aleksander Fiałkowski, najlepiej punktujący senior, FC Żory, średnia 2,594, czyli prawie 2,6, a więc bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o adeptów, gratulacje, Kai Vegeta, ostatecznie najlepiej Tak. punktującym juniorem w tej lidze, średnia 1,6, świetnie. Ale my chcieliśmy zwrócić uwagę na Grega Hancocka z drużyny Paranoid. Też bardzo dobra średnia. On co prawda nie wystąpił jakby w 14 meczach, tak? Czyli był to junior pewnie gdzieś tam, który występował na rotacji, ale ostatecznie 1,467 to dobry rezultat. No, rewelacyjny. Fajnie ma tu wybite profesjonalizm z przywództwem. Fajnie się wstrzelił i widać, że refleks też tutaj siadł. Natomiast co tutaj jeszcze z tych, jeżeli chodzi o seniorów, fajny Szymon Woźniak jest z Łonów Żnin, 4. pozycja, tak z takich, których obserwowałem. No i Dritz Dourden to już znajoma postać. Wybił się tutaj Aleksander Fiałkowski ze FC Żory.
Też ciekawy zawodnik, ale to chyba był transfer, jeżeli dobrze pamiętam też jak patrzałem. Także no chłopaki się zbroją na drugą ligę i będą tam wojować. Mam nadzieję, że czym prędzej dotrą do pierwszych i będzie wojna. Tak, Szymon Woźniak to jest Filip Niziołek, wychowanek chyba Nowa Huta Ninjas ostatecznie, więc fajnie, że zwróciłeś na O. niego uwagę. Menadżer Matt zmienił nazwisko na Szymona Woźniaka, no i z tego co wiem, no to szarpie ten zawodnik całkiem nieźle. Obserwuję sobie jego poczynania. Fajny materiał na kapitana, o ile pamiętam, to miał wysokie przywództwo, więc fajny materiał na kapitana i chyba Matt z tego często korzysta. Dokładnie tak. No dobra, to w tym momencie Dobra. wskoczmy sobie do Ligi Czwartej. Liga 4-1, Mhm. awans Danielsen i zjarane ziomki. Kozini, pozdrawiamy, Kozini, gratulacje. To będzie Beniaminek trzeciej ligi, tak? Dobrze mówię, Beniaminek trzeciej ligi. Tak, Ciekawe jak się uda, bo tak naprawdę tu też spoko wynik. 8 zwycięstw, 1 remis, 5 porażek, 23 punkty. Danielsen oczywiście też gratulacje. 10 zwycięstw, no to już jest naprawdę rewelacyjny wynik. Kto tutaj nam spada? O, Ekwador Manieczki spada. Lwy, ZKS Gniezno i Kalina, Polonia BDG i Kolejarz Opole. Gratulacje utrzymania tak naprawdę czwartej lidze, bo to też jest fajny, dobry wynik. zwróciłeś uwagę, że zjarane ziomki awansowały dzięki bonusowi. O co Ci chodziło dokładnie? Dzięki bonusowi. Tak, bo w meczu z Kaliną przegrali 46-43 w ostatniej kolejce, a w pierwszej kolejce wygrał u siebie z Kaliną 47-43 i dzięki temu zgarnął ten jeden punkt. Znaczy dzięki temu, no to jest kolejne takie gadanie, że się gra 14 kolejek, ale ten jeden to jest jeden punkt. Tylko, Żeby nie? Więc podkręcić emocje, to do tego po Tak. prostu nawiązujemy. Ten jeden punkt o tym zdecydował i faktycznie, gdyby Kozini nie wygrał tego, znaczy nie zgarnął tego bonusa, to by nie awansował. Awansowałaby drużyna Kolejarza Opole, dlatego że bilans małych punktów był na korzyść właśnie drużyny Kolejarza Opole. Znaczy na pewno w końcówce tego meczu Kozini musiał mieć ciepło. Były Jak- emocje, były emocje. Tak, tak. Słuchajcie, No. tutaj najlepiej punktującym zawodnikiem jest Konrad Busz, zawodnik Polonii BDG, średnia 2,5. I tak sobie, to akurat drużyna Polonia BDG ostatecznie nie utrzymała się, nie, utrzymała się, źle Utrzymała się. popatrzyłem, 21 punktów, miejsce czwarte, fajnie, no fajny lider, jeżeli chodzi o tą drużynę. Natomiast jeżeli chodzi o juniorów, to tutaj Leon Lubas, Kolejarz Opole, średnia 1,7, ale także Wiktor Garstka ze zjaranych ziomków. Omawialiśmy ich chyba obu nawet, Tak, kojarzę, tak, też tak. średnia 1,7, także no tutaj potężne armaty, jeżeli chodzi o juniorów. Ja wiesz co, wrzuciłem tutaj, tak w międzyczasie jeszcze wiesz, przewijam to kluby, to zawodników, ale patrzyłeś na skład Koziniego? No tak, no tutaj Eryk Gąbka, fajny junior, Wiktor Garstka, no to widzimy gościa w zestawieniu tak naprawdę na drugim miejscu. Skład zbilansowany, no w większości to są transfery tak naprawdę tych starszych zawodników, no ale poskładał to w kupę, dotarł do czwartej ligi, teraz ma awans do trzeciej, widać, że gra mu się podoba. Pozdrawiamy Cię Kozini jeszcze raz, zjarane ziomki Elo 420. No. Okej, a więc oczywiście gratulujemy awansów. Ja tutaj jeszcze w uzupełnieniu dodam, że w 14 kolejce znowu mieliśmy hit. Tak się akurat często, gęsto układa, że ta ostatnia kolejka lubi decydować o awansach, spadkach, utrzymaniu. No dzięki temu mamy emocje. Drużyna Danielsena wygrywa z Kolejarzem Opole 48-42. To oczywiście przypieczętowało awans drużyny Danielsen, ale spowodowało, że Kolejarz Opole niestety zajął trzecie miejsce i nie awansował. Tak, no ciekawa historia, no I- się fajnie układa wszystko. I Liga 4-2, awans drużyny Skorpiony, na miejscu drugim AKS Holigans, miejsce trzecie Pantery Poznań. Piękna rywalizacja między AKS Holigans i Panterami Poznań, po 22 punkty miały obie ekipy. Ostatecznie AKS Holigans wchodzi małymi punktami. Tak, dokładnie tak. Mimo tego, że Pantery Poznań na wyjeździe w ostatniej kolejce wygrały 44-46, nie? Właśnie Powiem Ci więcej, AKS Holigans ma prawdopodobnie gorszy bilans dwumeczu z Panterami Poznań. No na pewno, no. No jakby gdzieś wyłapał więcej tych punktów, czyli no był silniejszy mimo wszystko, nie? Z którymś z rywali mu się bardziej poszczęściło.
Zgadza się, więc jakby ten bilans, pomimo tego właśnie, że Pantery wygrywają obydwa mecze, no tak to się układa. Ja otrzymuję nieraz zapytanie, dlaczego o miejscu w tabeli nie decyduje bilans bezpośrednich pojedynków, tylko małe punkty. No tak to zostało ustalone już kiedyś dawno. Pewnie zmiana, która musiałaby wywrócić do góry nogami trochę grę. Może nie wywrócić grę, ale generalnie pewnie podejrzewam, że byłoby trochę pracy przy tym, więc na tą chwilę to pozostaje na takim poziomie, zasady są jasne dla wszystkich i takie same, i równe. Zerkniemy sobie, bo o ligach czwartych też pobieżnie chyba o każdej powiemy co nieco, zwłaszcza zwracając uwagę na ekipy, które awansowały, gratulując tym menadżerom. Ja chciałem zwrócić uwagę też na to, że ja też jakby drugim swoim partnerskim klubem dojdziemy do tego w lidze czwartej. Nie awansowałem, chociaż bilans bezpośrednich pojedynków z drużyną, która awansowała, miałem lepszy. Dodatni. Ale dobra, ale wchodzimy sobie do ligi Życie. następnej, do ligi 4-3 i tutaj mamy awans Pawlus Speedway Team 2 i House Commando Foki, które również stoczyły bardzo ciekawy pojedynek z drużyną Wataha KKZ, no i tylko znowu małymi punktami awansowała drużyna House Commando Foki. Tak, dokładnie tak. No i drużyna House Commando Foki na tapecie. Możesz odpalić, bo akurat mi się Tak, mi tak, wjechała. tak. Zaczniemy tak inaczej trochę tą ligę. Franz Mauer, 35-latek, Zbigniew Bizoń, 34-latek. No to tutaj widać, że to jest, może Bizoń trochę mniej, bo ma słabszą średnią, ale o, mamy panią mamy, Luizę Ślimak, proszę bardzo, 2-3-4-4 średnia. House Commando Foki lubi bawić się tymi nazwami. Jest ten Jojo Oponiarz, który jeździł tam dość mocno w To są kupieni SGP. zawodnicy, wiesz, akurat i z tego co kojarzę, to są oryginalne nazwiska tych ludzi. Tych Tak? zawodników, tak. Franz Aha. Maurer to na pewno jest od Kiki, bo on miał słabość do filmu Psy, więc dlatego jest Franz Maurer. Luiza Ślimak to też jest nazwisko, które mi coś tutaj pod Kikę podpada, także O, nie wiem, proszę. czy wszystkie są akurat zmienione, czy nie, ale część z nich jest oryginalnie zachowana. No dobra, ale Jojo Oponiarza pamiętam akurat, bo jeździłem z nim chyba w finale SGP, Tak jest. więc widać, że dalej pnie się do góry średnia 1,786. No i co? Poza tym Pawlus Speedway Team 2. Gratulacje również Pawlus dla Ciebie. Utrzymanie Wataha KKZ i klub partnerski Panther EPC. Spada Poland Team. Nie wiem, czy pamiętasz, Poland Team to był menadżer Joker, który miał 14 zwycięstw w piątej lidze. Tak, dobrze mówię, w piątej. Tak. Także widać, że tutaj tylko 2 zwycięstwa, 10 porażek, 6 punktów nie dał rady. No i Krośnieński KKM Diabły 3-0-11. Tam też pamiętam dobry wynik w piątej lidze. Widać, że czwarta liga już nie jest taka łatwa jak piąta i to, że zwycięża się 13 czy 14 razy nie znaczy o tym, że w czwartej od razu będzie się również, chociaż w tej średniej części tabeli środkowej. Tak, słuchaj, przewijając statystyki, uzupełnię tutaj, że w tej lidze najlepiej punktował Tobiasz Kołodziejczyk z drużyny Wataha KKZ, średnia 2,578, świetna. Jeśli chodzi o juniorów, to właśnie Jojo Oponiarz z House Commando Foki ze średnią 1,786, świetna. Zresztą Sami Ermolenko z KKM Diabły, też średnia 1,7, imponująca. Fajnie się patrzy na tych właśnie młodych zawodników, którzy są fajnie rozwijani, bo no, za pewnie kilka sezonów zobaczymy ich, jak będą rywalizowali na najwyższym poziomie Speedway Manager. Ale widać u tych menadżerów fajnie to, że mimo tego, czy tam spadek, czy awans, już jakby pomijając tą kwestię, że w końcu nauczyli się szukać tego lidera u siebie w zespole, nie? To jest, widać, że tam idą sobie od 10 do 15, od 16 do 21 i że są im dawane szanse, stawiane jest na nich, widać dobry wybór na początku, no i teraz zwraca się to tak naprawdę w wynikach, czyli odpowiednio przeprowadzony proces treningowy i szkolenie. Ja myślę Liga 4-4. No to wbijamy teraz do Ligi 4-4. Wudzynek 29 punktów i awans. Miejsce drugie Bracia Kowalscy, punktów 28, również awans. No, obydwie te drużyny plus jeszcze Koziołki z Lublina dość mocno zdominowały tą ligę. Byki Warszawa punktów 0, spadek. Ale tutaj... Ale tam chyba pan Walkowery. Massimo No i mniejsza o Drabigo to. zrezygnował z gry. Skupmy się na tych, którzy awansowali. Naprawdę imponujące rezultaty. W ostatniej kolejce, jeszcze uzupełnię tylko, w ostatniej kolejce w zasadzie tu chciałem popatrzeć właśnie, Wudzynek ograł Montex na wyjeździe 47 do 43, no potwierdził tym samym swoją dominację w tej lidze.
No, ale tu bracia Kowalscy też z Chmielem 63-27, to taki zacny wynik powiedziałbym, nawet jak na czwartą ligę, bo to jest taka no przepaść tak naprawdę, a Chmiel przedostatni, 5 zwycięstw tylko. Ale z braci Kowalskich tutaj jakbyśmy No mogli właśnie. wrzucić, bo to ja zwróciłem uwagę akurat na pana Patryka Ciąbra, Patryk Tak. Ciąber. Patryk Ciąber. Może zbyt troszeczkę tam za wysoki ten refleks, ale mimo wszystko jak widać to nie jest pierwsza liga, tylko czwarta i daje radę. Fajne cechy, przywództwo wybite, presja wybita, lojalność wybita, tak naprawdę profesjonalizm, agresja powiedzmy w cudzysłowie do uzupełnienia. Szkolony zawodnik, nie jeździł tylko w wieku 10-latka, także fajna sprawa. Gratulacje bracia Kowalscy, Wudzynek awansu. Tak jest. Statystyki. Tak jest. Ja tutaj w uzupełnieniu dodam zawodnik jeżdżący, rozwijany od 10-11 roku swojego życia z optymalnymi cechami. No w zasadzie wszystko powiedziałeś, ale fajny junior, CU70, kawał grajka. Mhm. Liga, teraz będziemy mieć ligę, którą? 4-5. 4-5, czyli to będzie liga właśnie, w której jechałem, a tutaj awans Tak. Gwardia Krotoszyn, no demolka, 30 punktów, ostatecznie w ostatniej kolejce drużyna Gwardii Krotoszyn przegrała, o ile się nie mylę, to porażka z KS Borys Team, no właśnie, 56-34, taka dość solidna porażka. No i właśnie w tym przypadku mogę powiedzieć, że zająłem trzecie miejsce swoim drugim klubem partnerskim, pomimo że dwumecz z KS Borys Team Gorzów miałem lepszy, no ale trudno, tak bywa, nie? No bywa. Wyłapałeś jedno zwycięstwo mniej i remis. Tak naprawdę. Zgadza się, dokładnie tak, chociaż najlepiej tutaj punktował senior, akurat udało mi się, Ryan Sullivan, średnia 2,565, pewnie transfer do Nowa Huta Ninjas na nowy sezon do pierwszej ligi. Natomiast A jeżeli ile chodzi lat ma? o Ile lat ma? 26. O, to spoko, to już taki ukształtowany. Ukształtowany, dokładnie tak. Właśnie był hodowany po to, żeby kiedyś trafił do Ninjas. Jeśli chodzi o juniorów, w tej lidze najlepiej punktował junior w KS Borys Team Gorzów i myślę, że to była ta różnica, że właśnie drużyna Ryby tutaj miała Szczepana Szewczykowskiego, średnia 1,828 i ten junior zrobił różnicę, dlatego że mój najlepiej punktujący junior dopiero 8 miejsce. Także seniorzy seniorami, ale juniorzy tutaj zrobili na pewno robotę. Tak, zrobili. No, tu dzikie smerfy widzę. Jarosław Taśma ostatnio wspominany, ale jakiś już drugi się pojawił. Bartosz Borodulin, o którym żeśmy nie mówili. Też fajne średnie, 1-3, 1-2, nie? A będziemy obserwować w przyszłym sezonie, to pewnie się zainteresujemy też i tym zawodnikiem, zobaczymy. Kurczak jak się będzie buduje rozwijał. tam nowy skład. Dzikie smerfy, tak jest. Tak. Dzikie smerfy są dzikie i niebezpieczne. Zresztą z łomot dostałem u Kurczoka na wyjeździe. Także myślałem, że coś tam powalczę może, ale gdzie tam, co ty tam, ledwo 30 punktów zdobyłem. Lipa. Okej, no to Liga 4-6. 4-6, tak? Liga 4-6, tutaj Row Rybnik, awans 29 punktów, miejsce drugie Ostrów, Men punktów 25. No i fajnie. Rawka Klub Bystrzaki, Bartodzieje Race Team 2 spada. Motorki Bartka, czyli klub partnerski Dżerego, tak? Tak, Utrzymanie prawdopodobnie 100, tak. Mhm. 100 twarzy grzybiarzy, również utrzymanie i to utrzymanie z 20... A, bo tu mamy remis 25-25 na drugim, trzecim miejscu. No właśnie. Ale co, 100 twarzy grzybiarzy wygrywa w 14 kolejce na wyjeździe 47-43 z Bartodziejami, a Ostrów Men wygrywa z Race Team. No, 40, no, obie proszę. ekipy miały naprawdę ciężkie mecze, Tak, a więc tak. to, co należało zrobić, to wygrać. No i każda z tych drużyn ostatecznie wygrywa tam, gdzie wygrać po prostu powinna, tak? Aczkolwiek 100 Dokładnie. twarzy grzybiarzy tą wygraną na wyjeździe sobie tutaj podciągła Mhm. pozycję w tabeli po prostu, nie? Tak, zdecydowanie, no bo tu nawet widać małe zielone punkty na plus 38, tylko najmniej ze wszystkich tak naprawdę plusujących. Mhm. Jakub No. Domin z Rowu Rybnik najlepiej tutaj wykręcał średnią 2,541, ale też Arkadiusz Pawliczak z Motorków Bartka, też średnia 2,5. A więc dobrze punktujący seniorzy, świetnie. Jeżeli chodzi o juniorów, to tutaj Bogdan Gratka, Ostrów Men, średnia 1,4 i też drugi junior Ostrów Men, Edward Sobczak. Także Tak. Ostrów Men miał tu naprawdę solidną ekipę. No i nawet jest to trzeci, który jeździł, 15, też z Ostrów Men, także widać, że Ostrów Men szkoli. Szkoli, dokładnie tak. Fajnie. I wjeżdżamy do kolejnej ligi. Tutaj mamy ligę 4-7? Mhm. 4-7, bo sorry mi tutaj numery lig nie Spoko. wskakują zgodnie z Jasne. tempem.
więc dlatego też dopytuję po prostu. Jasne. Okej, Liga 4-7 FTZ Fordon zdemolował wszystkich, 31 punktów, pewny awans oczywiście. Natomiast ciekawą rywalizację stoczyły drużyny SKKZ Wataha i Raven Speed Wyżysk. Ostatecznie awansuje drużyna SKKZ Wataha. No, ciekawa sprawa. SKKZ Wataha 46-44 w ostatniej kolejce z FTZ Fordon, czyli tutaj była wygrana 23 punkty, a Sylwia z Legend też wygrana 43-47 na wyjeździe, no proszę bardzo. Także no tu szli łeb w łeb, Sylwia po prostu jednym remisem, że tak powiem, złapała się na trzecie miejsce i tyle. Słabsza była Tak jest. w całym sezonie. Lewo tak, skręciki, KKZ Kcynia odpadają. I Legend, i Duszki. tutaj jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę najlepiej punktujących zawodników, to seniorzy FTZ Fordon zdominowali, aczkolwiek najlepiej punktował Aleks Małecki z drużyny SKKZ Wataha, średnia 2,643, no prawie 180 punktów, na co zwracałeś uwagę, więc imponujący wynik. Jeśli chodzi o juniorów, to tutaj z kolei juniorzy Sylwii to wszystko zdominowali, tak? Dwóch najlepszych. Tak. No trzech, jeszcze siódmy jest Max Pawełczak, też odjechał 56 biegów. Fajnie Sylwia to rozłożyła. Każdy z trójki po 30% zaangażowania, jeżeli tak posłużę się nomenklaturą excelowską, 80 punktów, 93 punkty i Pawełczak pewnie jest najmłodszy, tych punktów 48, ale mimo wszystko średnia powyżej 1,1. Dokładnie tak. No także pewnie coś odwlecze, to nie uciecze. Sylwia pewnie będzie szturmowała trzecią ligę niebawem. Zresztą już ją szturmuje, więc pewnie rezultaty niebawem przyjdą. Dokładnie. No i Liga 4-8. Tutaj w Lidze 4-8 Panther no, też zdemolowały tą ligę. Tylko jedna porażka, w sumie 33 punkty. Awans, natomiast drugą drużyną, która awansowała, to Niedźwiadki Rawicz. Nieźle też radziła sobie ekipa KZ Rex Radomsko, o ile się nie mylę, to też w miarę młody stażem menadżer, który no ambitnie się tutaj fajnie klub rozwija, więc pewnie będzie też tą ligę trzecią szturmował. W ostatniej kolejce tutaj sobie patrzę, ale tak, Pantery wygrywają na wyjeździe, no Niedźwiadki Rawicz remisują na wyjeździe z PSŻ Poznań, więc być może też ten jeden punkt, a na pewno ten punkt miał znaczenie, pewnie i bonus, jeżeli chodzi o właśnie awans dla drużyny Niedźwiadków Rawicz. A na czym skończyłem? Zacznij od początku. O kurwa. No nie, tam była tylko minuta, spokojnie, dawaj jeszcze raz. No dobra, to wracając do zmian jeszcze raz. I do początku tej gry tak naprawdę. Ta gra powstała z zamysłem takim, że to gracze będą jej utrzymywać, dzięki graczom będzie się ona rozwijać. Przebiegało to w taki, a nie inny sposób, w takich lub innych formach. Od początków tej gry, od 2000, przypomnij Damian mi, którego? 2000... Wow, 14? Ale o 14. co pytasz? O to, Powstanie kiedy samej gry, powstała? powstanie Nie pamiętam, tak, ale nie już pamiętasz. trochę będzie, no. Tak, no i jakby poprzedni właściciel prowadził to w taki sposób, w jaki prowadził. Te ceny były dość wysokie w porównaniu do tego, co jest teraz, do tego, co przyjął Damian i do tego, w jakiej ekipie w tym momencie jesteśmy i stale tak naprawdę się powiększamy. Takie było założenie. Te zmiany mają jakby powielać to założenie i powielać to, w którym kierunku idziemy, bo tak naprawdę gdybyśmy zostali na obecnym poziomie i nie robili z tym nic, to dalej byśmy nic z tym nie zrobili i moglibyśmy rozwijać to na takim poziomie, na jakim to rozwijamy, czyli dalej być kiedy finanse, kiedy to, kiedy tamto. No niestety, jeżeli tych graczy płacących przybywać nie będzie, no to miejcie też w świadomości to, że my nie będziemy w stanie przeprowadzić pewnych procesów, które są tak kosztowne, jak są kosztowne, nie my o tym decydujemy, a robimy tak naprawdę tą grę z fanu do samej gry, do speedwaya, do takich fajnych ludzi jak Franek Karczewski czy Paweł Cowam, czy Sławomir Drabik. Nigdy nie myślałem, że będę mógł osobiście poznać taką osobę i jakby to jest kierunek tego. Robimy to z zamiłowania do pracy, być może, bo poświęcamy prywatny czas i naciągamy tą dobę dość mocno, ale robimy to też dla Was. Dzięki Wam możemy tak naprawdę rozwijać to stale, dzięki tym wpłatom i to jest ten kierunek. Tutaj nie ma to na celu na pewno ograniczania gry. Jeżeli ktoś chce grać, zapraszamy takich darmowych graczy oczywiście, natomiast no, będziecie grać według tych zasad, które niestety ustalił ktoś na początku tworzenia tej gry. Tak, to znaczy ja też uzupełnię w takim razie to, co powiedziałeś.
bo często o tych zmianach dyskutujemy, to jest też osobny temat co do kierunku tych zmian. Czasem pojawiają się potrzeby na tu i na teraz i niektóre inne zmiany są odłożone w czasie. Natomiast słuchajcie, my dość mocno wzbraniamy się na przykład przed reklamami w grze. To tak wam na przykład podrzucę. Tutaj dostawaliśmy naprawdę ciekawe propozycje, które gdybyśmy pewnie weszli w temat reklam, to mogłoby to przychodowo nawet przewyższyć budżet, który mamy z wpłat. Natomiast wzbraniamy się przed tym, nie chcemy tej gry zarzucić reklamami tylko po to, żeby zarabiać na niej więcej kasy, więc na to zwracamy uwagę. Też podobnie się sprawa ma z różnego rodzaju też zrzutkami, prawda? Nieraz mówiliśmy o tym, że no póki co, nie wiem, możemy uruchomić, ale generalnie jakby no na tą chwilę uważamy, że nie ma takiej potrzeby, a chcemy jak najwięcej zrobić właśnie dzięki Wam i utrzymać, tak jak to powiedziałeś Pozioma na początku, utrzymać tą grę właśnie z graczy, którzy chcą w tą grę po prostu grać i ta rywalizacja im się podoba. Dokładnie tak. Tym bardziej, że trzeba też wspomnieć o tym, bo tam raz czy dwa o tym mówiliśmy, a nie jakoś głęboko. Pamiętajcie też o tym, że żeby to było na takim poziomie, jaki jest w chwili obecnej, czyli bez zamuleń, bez jakichś przerw w trakcie sezonów, rozpoczynania od nowa, zerowania takiego stanu. Zobaczcie, nie było takiej sytuacji przez ostatnich 12 na pewno, a wcześniej jeszcze no dużo, jeżeli chodzi o dużą ilość miesięcy, a wcześniej zdarzało się to dosyć często, ale to wymaga dodatkowych oprogramowań, kontroli tego, tak samo jak w przypadku opóźnień czy lagów, też pokazaliśmy Wam dogłębnie, to były dane z systemu analitycznego. My korzystamy z tych narzędzi, ale żeby ta rozgrywka tak wyglądała, niestety musimy za nie płacić, bo są one płatne, część tych funduszy też idzie na takie rzeczy, których po prostu nie widać. Dokładnie, tak, nic dodać, nic ująć, więc przejdźmy sobie do kolejnej części, a wchodzimy konkretnie w ligi piąte. No i tutaj wybraliśmy sobie kilka lig piątych, już nie będziemy każdej omawiać, ale startujemy od ligi 5-2. Będzin Speedway Club 29 punktów, awans, Biała Gwiazda 29 punktów, obie ekipy awansowały. Tutaj w grze o awans jeszcze była Resowia, ale na tą chwilę 27 punktów nie pozwoliło tej drużynie awansować. Niestety. No ja tutaj zwróciłem uwagę na Będzin Speedway Club, bo tam wiedziałem, że tak się cieszył, że aż tam swoje wypowiedzi na czacie uwzględnił sam do siebie, ale fajnie, bardzo miło patrzeć na takie sytuacje, bo jednak są ludzie, którzy są zaangażowani. No i tutaj dzięki temu też właśnie widzimy takiego juniora Będzinu Speedway Club, Scott Outrey, chyba tak się to poprawnie czyta. 106 punktów, 58 biegów, średnia 2,5,9. Wychowanek Speedway Hojny Łódź. Wychowanek Speedway Hojny Łódź, tak. proszę bardzo. Może to wypożyczenie. Być może to wypożyczenie, a jeżeli nie, no to naprawdę Mario 99 zyskał fajnego juniora, ale mamy też tu seniorów, mamy Mikela Mikkelsena, mamy Edmunda Chudego, mamy Adama Rożka, który jest bardzo fajnym zawodnikiem, kojarzę te nazwiska, bo już klikałem tutaj po Będzinie, także też warto zerknąć dla 5 ligowców, zobaczyć fajny skład, awans 29 punktów, gratulacje oczywiście, Biała Gwiazda również, kto tu spada, Przystojni Gubin, 100KV, Wolni Strzelcy i Heksan. 100KV, branżowe określenie. 100KV, branżowo mamy, tak, dokładnie no, tak. No i tyle. No dobra, to ja tutaj, słuchaj, w tej lidze w kwestii uzupełnienia dodam, najlepiej punktował Maciej Kuciapa z Resowii, średnia prawie 2,6, a więc imponująca. Zresztą Ryszard Galliani z drużyny Dynamit Dexter też dobra średnia, także naprawdę mocna trójka tych seniorów najlepiej punktujących, a właśnie tak jak powiedziałeś Scott Outrey, Będzin Speedway Club najlepiej punktującym juniorem, zawrotna średnia 2,259. Ja w międzyczasie zerknąłem na Scotta Outreya i patrząc jakie ma doświadczenie, to nie jest wypożyczenie, moim zdaniem to jest definitywny transfer, a więc fajnego grajka będzie miał menadżer drużyny Będzin Speedway Club. Fajnie. To drugi sezon i widać, że w pierwszym sezonie jako 20-latek też średnia 2,259. Dokładnie ta sama średnia. Świetnie. Tak, dokładnie tak. No dobra, kolejna liga, tutaj awans, tutaj mamy ligę 5-3. Awans wywalczyła drużyna Margier, drugie miejsce Węgiel Rybnik Team. No i do tej wielkiej trójki, która walczyła o awans, jeszcze należy drużyna Speedway Club Lublin. Ostatecznie drużyna z Lublina się utrzymuje, Margier i Węgiel Rybnik Team awansują. No i co, ostatnia kolejka.
Węgiel Rybnik tym 55-35 z partnerskim Sylwii. Mhm. Speedway Club Lublin wygrywa na wyjeździe u Ridersów Bydgoszcz, także widać, że gonił tutaj do ostatniego momentu. No i Margier 65-25, GKS Neptun Wybrzeże z 6. miejscem. No zasłużenie widać, 12 zwycięstw, tylko 2 porażki. Gratulacje panowie, dla Węgiel Rybnik tym również. Dokładnie tak. Okej. Jeżeli chodzi o statystyki w tej lidze z kolei, najlepiej punktował Max Pudel, GKS Neptun Wybrzeże. O. Max Pudel, fajne nazwisko. Natomiast Konrad Kordian Świder z drużyny Margier, najlepiej punktujący junior. No i potem też juniorzy właśnie z drugiego klubu Sylwia, więc Sylwia też tych juniorów tam widzę, że dobrze Ciśnie. musztruje. Ciśnie, no ciśnie. Akordian Świder omawiany już wcześniej, nie? 51 biegów, 106 punktów, 2-1-1-5, średnia powyżej 2, fajnie. Tak, Super wynik. tak. W ogóle jeżeli chodzi o drużynę Margiera, to bardzo fajnie zawodnicy tam. Władysław Pyka chyba to nawet nie wiem, czy nie od Ciebie, Oliver Marwis chyba to był od Kurczaka. Fajnie ten transfer. No fajnie, gratulacje jeszcze raz. Pięknie, no. Tak, 2 słowa zaraz powiesz. Dobra, zapisałem kolejną minutę do wycięcia. Tak jest. I wjeżdżamy sobie do kolejnej ligi. Tym razem mamy ligę 5-5. Tak, Awans Admart Speedway, miejsce drugie Race Team i dodatkowo MLKS Orzeł. Te 3 drużyny można powiedzieć, że zdominowały tutaj rywalizację w tej lidze z kolei. W ostatniej kolejce wygrana u siebie Admartu, dość pewna, MLKS Orzeł również. Race Team wygrywają na wyjeździe, no wszyscy wygrali, każdy zrobił co potrzeba. Ostatecznie awansowała drużyna Admarta i drużyna Race Team. No właśnie, chyba nie gadaliśmy jeszcze o Admarcie, w ogóle pozdrawiamy Adama, pozdrawiamy menadżera oczywiście. Patrzyłeś sobie na klub Admarta? Tak, tak. No czy to raz chyba nam wpadł tam w ręce, jeszcze przed tym jak tam Admart wymieniał kadrę chyba, czy coś takiego, co ja tam myślałem chyba, że odchodzi czy coś, ale fajnie tak, no Władysław Zaranek to na pewno wystąpił w jakimś meczu, średnia 2,468, Jan Sobieski 2,485, Wiesiu Jaguś, to jest chyba pewnie jakieś zmienione nazwisko, ale no wiadomo 38 lat, ale no średnia 2,424, 5. liga. Zawodnik się spisuje. No i mamy tutaj juniorsko, Marek Marach i Iwan Mauger. Średnia 2, a nie, przepraszam, Marek Marach to jest 22 lata. Hubert Mroczka. Ale Bartosz Hauzinger jeździ pewnie 1, 2, 5. Nie no super, fajnie skład, super. Tak, Fajnie, że Admart znowu. Mauger i gdzieś tam Hausinger uderzał. jako juniorzy, chociaż dużo nie pojechał, ale Mauger dobrą średnią wykręcił, jeszcze tutaj Mroczka, także też zaplecze juniorskie jest dobre, gratulujemy awansu, gratulujemy awansu Admartowi i drużynie Race Team. Ale Race Team w ogóle na tym wyjeździe jest 36-54. Bardzo daleko od remisowego wyniku na wyjeździe. No ale wiesz, raptem ty mówiłeś MLKS Orzeł, tak? Akurat? Nie, Race Team. Race Team. No tak, ale wiesz, jak przegrywasz 3 mecze w sezonie, to można zakładać, że na wyjazdach też potrafisz zmiażdżyć. Tak mi się wydaje. No dobra, wiedźmy do kolejnej ligi. Jeżeli chodzi o ligi 5, liga 5-6. Druga drużyna Raczka Awans, 28 punktów, miejsce drugie Makumba, punktów 23. Obie te ekipy finalnie awansowały. No, Jeśli chodzi... No dawaj. CKM Picek i klub żużlowy Degustator utrzymania. A tu żużlowy widzę, poszalałeś Rafał, że tak miał być awans, a tu ledwo co? Jest utrzymanko. Co prawda wygrana na wyjeździe w ostatnim meczu 7-5-15, no ale to akurat taka wygrana no, z outsiderem, dokładnie tak. No, ale to ciekawa historia, nie jest tak łatwo, widzicie, to nawet tutaj partnerzy nasi, którzy są z nami, muszą się napocić też, 5. liga, pozdrawiam. Tak jest, dokładnie tak, dokładnie tak. Okej, no to wjeżdżamy sobie do Ligi 5-6 teraz, tak? Tutaj z kolei zwróciliśmy uwagę na drużynę Karzet Bielsko. No doświadczony menadżer Grek no, zdemolował tą ligę, 35 punktów, 14 zwycięstw, zawrotna średnia małych punktów, a więc menadżer wraca do 4. ligi. No tak, i tu 2 reprezentantów w statystykach, Olgierd Remian i Alan Madej ze średnią 2,6, 2,7. Lech Flix z Opleków, średnia 2,6, 2,3 też bardzo dobra. I w ogóle drużyna Opleki też, jeżeli chodzi o menadżera Niopa, spoko skład. No właśnie, więc jakbyśmy sobie właśnie weszli w tą drużynę, tutaj zwróciłeś uwagę Opleki, tak? No bo nie wiem, nie gadaliśmy chyba o tej drużynie, też zwróciłem na nią uwagę.
Fajnie zbilansowana, jeżeli chodzi o juniorów, no w ogóle spoko skład tak ogólnie, nie? No dobrał Co sobie prawda tu zawodników. doświadczonych dużo zawodników, ale jeszcze są perspektywiczni. Nawet jest tutaj ktoś od zjaranych ziomków, Konrad Lorinch. Średnia 1,250, no to akurat nie jest wyśmienita, ale jako junior na 5. ligę całkiem spoko, no ale jest ktoś taki jak Lech Flis, który ma 37 lat, wysoką waleczność, cechy w miarę unormowane, agresję trochę niżej, ale też wcześniej zawodnik z jaranych ziomków, jeszcze wcześniej Górnik 1 i widać, że tu jeździł, parę sezonów przestoju, później znowu jeździł, także odkopali zawodnika, śmiga sobie spoko. No i tyle. Wszystko się zgadza. Dobra. Okej, no to wjeżdżamy do kolejnej Ligi Piątej. Liga 5-8. Śląsk Chorzów, awans 34 punkty, tylko jeden remis. Miejsce drugie ekipa Rykowisko 3, czyli podejrzewam, że to jest klub partnerski Cynka. Też awans. Natomiast Śląsk Chorzów no zdemolował tą ligę. Patrzyłeś sobie też na tą drużynę, bo też ją mamy tutaj właśnie. Tak, mamy No ją w tak, tym momencie tak. wrzuciłem. No mamy, no tutaj co, menadżer Kulej, z tego co widzę już ma tylko 2, wcześniej miał chyba 4 takich starszych zawodników, jest 2, Patryk Gorgusz i Konrad Rudzki. Są spoko juniorzy jak Dominik Suszyński i Mateusz Tomaszewski, kręcą wysokie średnie. Drużyna w ogóle fajna, bo tak naprawdę każdy z seniorów średnia powyżej 2, no to jest mocna drużyna, nie ma co się oszukiwać, nawet myślę, że teraz wejście do 4. ligi będzie swobodnie mógł sobie powalczyć o utrzymanie. Zresztą on tam miał przypadek tego, że spadł chyba, bo sobie składu nie ustawił i jakoś tak to było. Więc myślę, że ten powrót z powrotem do 4. jak najbardziej zasłużony. Okej. No i właśnie, to potwierdzają statystyki, co powiedziałeś, czyli mamy tutaj trzech reprezentantów w Śląska Chorzów. W pierwszej 5 jest ich 2, jeżeli chodzi właśnie o wyniki seniorów. Jeżeli chodzi o juniorów, no to tutaj 2 juniorów, Dominik Suszyński i Mateusz Tomaszewski. Obaj prawie 1,8, 1,9 średnie, także spoko skład, fajnie rozwijany. Pewnie ta drużyna w lidze 4. będzie też w perspektywie czasu walczyła o awans. Tak, ale tu ze Sparty Sobótka też Dominik Kowalik, Sparta Sobótka utrzymanie 4. miejsce, średnia 2,158. Spoko zawodnik. Okej. No i 5-11 liga. Tutaj klub żużlowy Konorki, 31 punktów. Też menadżer Konorki tutaj zdominował tą ligę. 2 remisy, 1 porażka, świetny wynik. Ale oprócz drużyny Konorki awansowała jeszcze KS Nieszawka, 25 punktów. Też bardzo dobry rezultat tej drużyny. Tak, tak. No i KS Nieszawka wygrała w ostatniej kolejce 67-23, a KST Apator tylko remis. Remis, tak, no patrzyłem, że ta rywalizacja tutaj pomiędzy tymi drużynami była zacięta, natomiast hit odbył się w 13. kolejce, klub żużlowy Konorki ograły KS Nieszawkę 52-38. Także tutaj a propos klubu żużlowego Konorki, jak sobie w tym sezonie właśnie radził. Jeśli chodzi o statystyki? No właśnie, jeżeli chodzi o statystyki, to mamy tu Mariusza Wieczorka, klub Konorki, Filip Kalwasiński z KST Apator i mamy tutaj Lecha Jedka z GKM-u Grudziądz. Pierwsze 3 pozycje, wszyscy średnia 2,3, od dołu 2,5, 2,6. Jeżeli chodzi o juniorów, KST Apator Toruń, pierwsze miejsce Olaf Kołodziej. Olaf Kołodziej, tak. Zwracaliśmy uwagę na tego juniora już kiedyś, że to może być kawał grajka i naprawdę fajnie to wygląda. No i śmiga tu Son Goku, bo Kuby Bańskiego to nie liczę, bo tu jest jeden bieg. Son Goku śmiga, Aleksander Raś też z KST Apator Toruń. No widać, że KST Apator Toruń w przyszłym sezonie, jak fajnie tam się poukładają ligi, to powinien walczyć o awans do 4. i podmiankę pod kogoś. Zgadza się. No dobra, to zróbmy jeszcze przegląd kilku 6. lig. Tutaj w zasadzie skupimy się przede wszystkim na tabelach i na omówieniu drużyn, które awansowały, a w lidze 6-2 awans wywalczyła drużyna Wiktorii Wrocław, 32 punkty, SM Silesia, drugi klub, 30 punktów i w NUS-ie 20-21 punktów, 28. Te 3 drużyny walczyły o awans, ostatecznie wygrywa Wiktoria Wrocław. Ja tutaj, jeżeli chodzi o drużynę Wiktorii od razu, jeśli mogę, to Dawaj. zwróciłbym uwagę, że mamy wielu zawodników, nie jeździ tylko Borys Barret, nie jeździł,
wszyscy pozostali jeździli i o tyle, o ile to jest że tak powiem, do rozkminy dla nowych menadżerów moim zdaniem, bo o tyle, o ile tym składem w ligach zauważyłem piątych, szóstych stricte, można rotować różnymi zawodnikami, z różnymi nawierzchniami, można się tym bawić, o tyle pamiętajcie, że to jest zróżnicowanie też w tych ligach wyższych i niestety w ligach wyższych trzeba bardziej specjalizować się w konkretnych kierunkach, nie można być tak rozbieganym po wszystkich motywach, chyba że ktoś to tak ogarnia, ale nie widziałem, żeby ktoś miał taką szeroką kadrę w ligach 1-4 i faktycznie osiągał dobre wyniki, ale no warto by było tutaj zacząć już selekcjonować pewnie pod ligę 5, 4 stricte jakiś trzon drużyny. Tak jest, dokładnie tak, czyli bardziej optymalizować ten skład, co można potwierdzić, że w topowych ligach tam już jest na żyletki jeden błąd, jeden dzień, inaczej pech pod tytułem pada deszcz, jadę mecz u siebie na mokrej, gdzie tracę atut własnego toru, już może mnie spuścić do ligi niżej, także Tak. tak to tam po prostu wygląda. No dobra, następna liga 6, to mamy tutaj ligę 6-7, dobrze, 7. dobrze. Tak, tak. Pościgowe żółwie, 26 punktów, tyle samo Akademia Rysowia. Obie drużyny awansowały oczywiście do 5 lig, ale tu pościgowe żółwie, zwróciliśmy sobie uwagę na tą drużynę, no więc słucham Cię pozioma. Tak, no mamy tutaj kilku swoich grajków. Jest Paweł Zaręba, Igor Nadolny i 16-15-latek. Mamy też transfer na pewno Kevin Krzesiński i tu pewnie będzie trzeba kogoś szukać za Krzesińskiego, bądź być może gdzieś w klubie partnerskim Jaro Jarecki nam kogoś chowa, bądź już jest ktoś tutaj wyznaczony i walka młodszym składem. Na pewno Aleks Matyjas, też fajny zawodnik, Dominik Juszkiewicz. Zapraszamy tych menadżerów z niższych lig, zajrzyjcie sobie do pościgowych żółwi, zobaczcie jak żółwie się ścigają. Tak jest, w ogóle nazwa super, więc no życzymy powodzenia, aby menadżer jak najszybciej mógł tutaj wkroczyć do lig wyższych. Ja sobie patrzę, no póki co, chociaż już w lidze 4 była ekipa pościgowych żółwi, z tego co widzę, więc no tak, czyli oni tutaj generalnie będą na pewno w tej rywalizacji widoczni w perspektywie czasu, jeśli chodzi o Speedway Managera. Liga 6-8 zatem, szybki luk, a tutaj awans SC Wełnowiec i LKM Bożęciczki. No i właśnie na tą drużynę LKM Bożęciczki zwróciliśmy uwagę. Też rywalizacja, można powiedzieć, 3 drużyn w tej lidze. Ostatecznie Wełnowiec 30 punktów, Bożęciczki 29 i KS Wilczony punktów 27. Dokładnie tak. I tu drużyna LKM Bożęciczki. Jest taki pan jak Błażej Maciejewski. Tak 20... jest taki tak. pan. I on ma tutaj 100% refleksu. Można by było tutaj rozmawiać na temat tego, że ten refleks już jest za wysoki, jakby po co i tak dalej. Natomiast jest to zawodnik LKM Bożęciczki, wychowanek. Już zainwestował, że tak powiem, czas i pieniądze również w szkolenie tego zawodnika, więc warto by było go pociągnąć dalej i on spokojnie, myślę, do 4 ligi sobie pociągnie, tym bardziej, że siła wytrzymałość i tak dobije mu do 100%, no, tak naprawdę spadkiem będzie miał na waleczności i koncentracji. Cechy są całkiem spoko do uzupełnienia przez na przykład do parowego, bo i przywództwo na niskim poziomie, co oznacza, że ten zawodnik nie będzie liderem drużyny, ale będzie mógł sobie jako ta druga linia jeździć, także moim zdaniem całkiem spoko. Tak. Ja też tutaj dodam, że wiesz, waleczność na pewno ten zawodnik podciągnie, więc a ta waleczność jakoś ona jest mi bliższa zawsze. W związku z tym jest szansa na to, że ten zawodnik właśnie, pomimo tego, że ma duży refleks, to jednak fajnie się też rozwinie i będzie osiągał dobre rezultaty. No dobra, no to jeszcze wjedźmy sobie do ligi 6-13. Speedway Team Odjazd zajmuje pierwsze miejsce. Też zdominowana liga właśnie przez tą ekipę. 33 punkty, tylko jedna porażka. Miejsce drugie Loki 132. Też nieźle, 30 punktów, albo też nieźle, bardzo dobrze. No i trzecia drużyna HST Gdańsk punktów 27. Też wielka trójka, można powiedzieć, stoczyła walkę o awans ostatecznie. Speedway Team Odjazd i Loki awansują. I tutaj chyba sobie... przyznam szczerze, No? jeżeli mogę, to przyznam szczerze, że liczyłem na awans HST, nie dlatego, że mam jakiś pesymizm do Loki, ale tak myślałem pod kątem tego, co tam mamy w drużynie HST. Widać, że juniorzy nie dali rady, w sensie jak gdyby dali radę pod kątem swoich wyników, ale nie dali rady pod kątem zawodników drużyny przeciwnej, bo niestety trzecie miejsce i 27 punktów.
Także Tak jeszcze jest. pewnie trzeba ich troszeczkę podszkolić. A co byś powiedział o Speedway Team Odjazd, drużynie, która wygrała tą ligę? Znaczy co, no Speedway Team Odjazd, już ją sobie tu biorę Prawdziwy na tapetę. odjazd, nie? Prawdziwy odjazd. Pod kątem wyniku tak, no 13 zwycięstw, 1 porażka, 33 punkty, 456 zielonych na plusie. No rewelacja, wiadomo, że to Liga Szósta, ale fajnie, bo te ligi szóste właśnie dają takiego powera i pokazują, na ile jesteśmy iść w stanie dalej, lepiej, wyżej, a ile niestety jeszcze czeka nas szkolenia tych zawodników, no bo tak to wygląda. Dokładnie tak. Wiesz co, ja też uzupełnię tutaj jeszcze jeden temat. On mi akurat umknął, ale chyba No. w drużynie Margier, o ile pamiętam, tam był dobrze punktujący junior. Nie wiem, czy gadaliśmy o nim, czy nie, natomiast zapomnieliśmy dodać jedną rzecz. Jeśli nie, to warto zwrócić uwagę sobie na tego juniora, który tam naprawdę No. solidnie punktował. A dlatego, że to jest junior, który jest od początku, od założenia klubu, o może tak, nie? Bo też menadżer młody stażem, więc dopiero tych zawodników rozwija i sobie popatrzyłem, że chyba Gostek ma 21 lat, ten junior, a od 16 roku życia jeździ, no czyli na pewno musiał być tym Tak. pierwotnym. Także to też zwraca uwagę na to, nieraz to powtarzaliśmy i tutaj dla nowych menadżerów ta informacja, niekoniecznie róbcie wyprzedaż całego składu, który dostajecie na samym początku. Warto się w tych niższych ligach tam 1 sezon, 2 sezony, oczywiście zrobić wzmocnienie sensowne jednym, 2 zawodnikami, ale też bazować na tych, których mamy, bo tam są też zawodnicy z naprawdę fajnym talentem, którzy mogą długo jeździć. Ja do dziś pamiętam Kajetan Dubinin, będę o nim powtarzał, to był jeden z zawodników, którego miałem od początku. On potem trafił chyba do drużyny Magdaru Lublin, bo ja chyba Magdzie sprzedałem i nie wiem, czy przypadkiem jak Magda zdobywała tytuł, to Kajetan Dublin jeszcze nie był w tym mistrzowskim składzie. Tak przy okazji. Mogę się mylić, ale wiem, że ten zawodnik na poziomie pierwszej, drugiej ligi radził sobie świetnie. Powiem Wam więcej i tego jestem pewny, Kajetan Dublin miał jedną z lepszych, był na pewno w pierwszej trójce pierwszej ligi, kiedy jeździłem Nowa Huta Ninjas. Zawodnik, którego miałem od samego początku w swoim klubie. To taka No moja i wszystko uwaga. wskazuje na to, że, bo to ten junior, o którym mówisz, to jest Kordian Świder. Tak, tak. Tak, i no wszystko na to wskazuje, że on właśnie jest takim zawodnikiem, no. No Ale właśnie. teraz widzę cechy wybite, bardzo fajne, zerknijcie sobie. Kordian Świder. Dokładnie tak. Polecam. Wjeżdżamy tymczasem do Ligi 6-14. Dobrze mówię? Dobrze Mhm, mówię. tak. A tutaj Wilki z Krosna, 31 punktów, awans i Monster Jackowizna. Jackowizna. Tak. I Monster Jackowizna. Pozdrawiamy serdecznie, fajna nazwa. Natomiast Wilki z Krosna, drużyna, która No. tutaj dominowała w tej lidze. Tak, prawdopodobnie prowadzona przez damską płeć tutaj, jeżeli chodzi o menadżerów, bo właścicielem jest królowa Zuza. Ale Pozdrawiamy skład spoko. menadżerkę, królową Zuzę, jeśli... Tak. Jeśli ogląda, to tak, pozdrawiamy. Jeśli jest facetem, to się przyzna. To sorry za pomyłkę, ale nie, zakładamy, że to kobieta, bardzo nam miło. Chyba tak. Oskar Wypych, 39, James Bond, to jest w ogóle mój zawodnik, 39 lat, chyba mój, tak mi się wydaje. No tak, z nazwiska Albo- to raczej twój, no. Tak, albo po prostu zmieniłem jego nazwę. Nie, to raczej zmieniłem nazwisko, nieważne. Ale warto by było tutaj, jeżeli chodzi o Wilki z Krosna, zastanowić się nad wymianą tej kadry, bo mamy w przyszłym sezonie już 2 40-latków i jednego 36-latka, to powiedzmy, że ten 36-latek jeszcze dociągnie, ale no tych 2 39-latków trzeba będzie kimś zastąpić i no tutaj, jeżeli chodzi o juniorów 20 lat, to jeszcze jest świeża sprawa. Także Tak jest, ale wiesz co, jak sobie patrzę na ten na skład, wiesz, widać, że jest też zoptymalizowany, nie? Że jednak jak jest 8-9 zawodników, jak ja to widzę, to znaczy się, że już menadżer gdzieś tam ten kształt ma na dany sezon rozwija, a ewentualnie posiłkuje się rezerwami bądź klubem partnerskim, żeby rozwijać pozostałych zawodników, a żeby ta pierwsza nasza główna drużyna nie była przesadnie rozbudowana, przesadnie spuchnięta zawodnikami, no bo jest problem z utrzymaniem odpowiedniej formy, prawda? O ile w niższych ligach to jeszcze może nie robić takiej różnicy, o tyle w lidze pierwszej robi to różnicę. Właśnie ja mam też taką dygresję, może na sam koniec powiem a propos, bo jeszcze nam jedna liga została, więc w zasadzie ją omówmy. To będzie Liga 6-18, tak? Tak jest. Liga 6-18. Karzet Klecko 33 punkty, awans, miejsce drugie Aszew Team 32 punkty, no i te dwie ekipy zdominowały nam tutaj całą tą ligę. Tak, tak. No ja bym chciał tutaj na Ashev Team zwrócić uwagę, bo tak Mamy. naprawdę jeżeli chodzi o Ashev Team,
wydaje mi się, że no, zbyt szeroka kadra i troszeczkę tutaj... Ale wiesz co, przepraszam, jedną rzecz właśnie tu No. bym nie chciał, bo ja tutaj tego nie obciąłem, ale wiesz co, bo przeszli 15-latkowie z wczoraj. Ja już Aha. nie uciąłem tego, więc zakładam, że Ale ta nie, kadra nie ale jest aż tak ja nie bardzo chciałem- szeroka. Ale nie, ja chciałem mówić, że szeroka kadra pod kątem wieku. W Aha, sensie, że sorry, dobra, okej, dobra. że ten przedział między 34 a 38 to jest tak naprawdę 4 zawodników. No i tutaj co wskoczyli juniorzy, to akurat fajnie w sumie nawet, żeśmy to pokazali. Natomiast no ci juniorzy podejrzewam nie zastąpią tych 34, 35, 38 latków za 4-5 sezonów, więc na pewno trzeba by się tutaj uzbroić w kolejne transfery. Jeżeli transfery, to pod odpowiednim wyborem, bo tutaj jest ktoś taki jak Wiktor Pubanc, który przywozi super wynik, ale jest ktoś taki jak Seweryn Leitner, który dość, że ma 38 lat, no to niestety średnia biegowa 1,0. Słabo jak na 38-latka. Tak, Tak bym tak, powiedział. tak, tak. Znaczy słabo, jeżeli są inni zawodnicy, którzy punktują lepiej, to warto na to postawić. No. No i właśnie, fajnie, że nawet do tego tematu nawiązałeś, bo to co chciałem powiedzieć akurat taka ciekawostka No. w trakcie trwania tego sezonu, ja tam mam takiego zawodnika Antonin Kasper, doświadczony 30 bodaj 5-latek, no jakby rozwinięty przyzwoicie można powiedzieć. W sumie ta waleczność, koncentracja na niezłym poziomie. Natomiast no nie do końca byłem zadowolony z jego wyników i postawiłem finalnie, no trochę ryzyko takie, nie, na Feliksa Damiansona, zawodnika, oczywiście on jest tam z promocji Mój Adept w grze, więc okej, jest tam przeze mnie sparametryzowany, natomiast chodzi mi bardziej o to, że, znaczy został przeze mnie zbudowany, natomiast chodzi mi bardziej o to, że siłę i wytrzymałość ma na poziomie 87-86 na tą chwilę, a naprawdę Wow. całkiem nieźle sobie radził w niektórych meczach. No ale tu za tym szło dość duże doświadczenie tego zawodnika, to można sobie na to popatrzeć, no i właśnie ta waleczność i koncentracja. To taka moja uwaga a propos do czego zmierzam, bo to dla mnie było ryzyko, ja nie wiedziałem czym to się skończy, natomiast nie straciłem, a wręcz można powiedzieć, że parę punktów zyskałem. Więc a propos rotowania składem, czasem warto postawić na jakąś zmianę, zwłaszcza jak nam nie idzie, no albo generalnie, nie wiem, jesteśmy do tego zmuszeni, żeby zrobić jakąś rotację w składzie, warto to zrobić, bo to może, bo słuchajcie, bo całość jakby naszej drużyny, tak w dużym uproszczeniu to powiem, nie, tak ogólnie, to jest czasem wymiana jednego zawodnika może zdecydować o tym, czy cała ekipa pojedzie lepiej, czy cała ekipa może jechać gorzej. Nie wiem, czy na to zwróciłeś Dokładnie. uwagę kiedyś Pozioma, ale Tak. ja kiedyś to złapałem na żywym przykładzie, to już też kilka sezonów temu, wymieniłem jednego zawodnika i nagle tam po 3 kolejkach i nagle zaczęła drużyna zupełnie inaczej jechać, nie? Znaczy zakładam, że to ta zmiana tego zawodnika na to wpłynęła, tak? Ale warto czasem tą zmianę robić. Tak, ja tak uważam, ale nawet idąc dalej i głębiej patrząc na te cechy zawodnika, no to jeżeli masz, nie wiem, wszystkich zawodników 8 czy tam 7 jeżdżących, na przykład nastawionych na agresję, a twój przeciwnik jest nastawiony, nie wiem, na przywództwo, czy na lojalność, czy na jakąś inną cechę i finalnie, jeżeli ci zawodnicy się spotykają i zaczynają ze sobą jeździć, to jakby żarówka się świeci, jest jakieś obliczenie i wychodzi jakiś wynik i ten, który osiąga lepszy wynik, wygrywa. A to, że czasami no, są jakieś anomalie, no to tak samo jak w codziennym sporcie również zdarzają się te anomalie i jakby te liczenie tych literek już chłopaków też na czacie pokazało, że nie odbiegamy od normy, wręcz przeciwnie, być może tam należałoby podmienić jedną z literek i to faktycznie tam chyba Adis o tym pisał i warto być może nad tym się zastanowić. Tak. Ale generalnie, no słuchajcie, to jest sport. Tak samo jak czasami w piłce nożnej w jednym z sezonów Leicester City awansowało jako Beniaminek, wygrało mistrza Anglii. Tak samo być może trafić wam się, nie wiem, 3 taśmy z rzędu albo jakaś inna rzecz. No, przypadek po prostu. Tak, Jest element losowy. Jest wiele też teorii różnych menadżerów, ja polecam porozmawiać albo zapytać doświadczonych menadżerów. Tak jak mówiłem, sam korzystam z ich wiedzy i z ich opinii na temat tutaj gry i przewija się też ten temat, że odpowiednio zbilansowany skład, mówimy już tam o tych topowych ligach, ale odpowiednio zbilansowany skład to może być recepta na to, żeby no, walczyć o zwycięstwo, czy zdobywać tytuły mistrzowskie, czy walczyć o awanse. Ja sam zaczynam się o tym przekonywać. Chodzi mi o to, że im większy mam rozjazd wśród tych zawodników u siebie, na przykład względem cech, im większy miałbym taki, no kompletnie by się to w żadną kupę nie składało, to tym gorzej. Tak. Im bardziej oni są zbieżni, tym zaczyna to mi lepiej funkcjonować. To taka moja Dokładnie. obserwacja, ale mówię, polecam zapytać doświadczonych menadżerów na tyle, na ile będą chcieli podzielić się swoim know-how, to na pewno to zrobią.
ale ja też ich rozumiem, że nie chcą wszystkiego wykładać jako kawę na ławę, no bo jest to ich właśnie know-how wypracowane przez wiele, wiele sezonów w Speedway No Manager. tak, ale teraz jak będą wiedzieli, że rozmawiają z graczem wspierającym grę, to myślę, że będzie im się łatwiej tą wiedzą dzielić. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, dobrnęliśmy do końca. Dojechaliśmy do końca, więc czy coś byśmy tutaj poziomie jeszcze chcieli powiedzieć, co do tematu związanego ze zmianami, bo No, jeśli by ktoś chciał tutaj jeszcze zostać z nami parę minut dłużej. Słuchajcie, a propos też zmian, bo jakby przewijał się ten temat tam na czacie, nieraz o tym piszecie. I ja tak naprawdę, tak jak pisaliśmy, my się na żadne zmiany nie zamykamy. Staramy się tłumaczyć, może już nie będziemy tego jakoś tak często robić, ale tłumaczyć, czym podyktowane są pewne rzeczy, nie? A, że finansami, 2 też czasem, 3 pewnymi potrzebami, które się w trakcie pojawiają. Czasem niektóre operacje po prostu zwyczajnie są za duże na nasze możliwości obecne i dlatego ich nie podejmujemy. Ale to, na co zwróciłeś uwagę, Adis to pisał na czacie i to było trafne, żeby jedną z tych literek wymienić, dokładnie tak. Fajny też pomysł podrzucił Adis a propos powtórki biegu, no bo tłumaczyliśmy, Tak. że nie możemy ponownie powtórzyć biegu, ale jakby w jego przypadku, przynajmniej w jego opinii, samo zakomunikowanie, Wykazanie. że to miało miejsce, jakby zaspokaja jego tutaj potrzebę. No, ta potrzeba polega na tym, że trochę się wkurza na to, no i faktycznie, nie, że jest bieg, gdzie jest upadek i wykluczenie, Tak. wylatuje 2 zawodników, a tak naprawdę mogłaby być powtórka. I to jest coś na pewno nad czym pomyślimy, zobaczymy, jakie to będzie miało możliwości, więc nie wiem, co do tych zmian, to nie jest jakby też nasza czasem złośliwość. Może to tak czasem wyglądać. Jasne, że czegoś nie chcemy, albo coś przeciągamy i to trwa. Ale słuchajcie, to co ja tutaj mogę ze swojego punktu widzenia powiedzieć, współpracując z chłopakami, no ile możemy, to tyle czasu poświęcamy, tyle też kasy przeznaczamy po prostu na tą grę. A finansujemy ją w 100% właśnie dzięki Wam, tak naprawdę. no tak. Ja bym tutaj tylko jeszcze chciał powiedzieć o tym, że jeżeli ktoś chce z nami usiąść do stołu i porozmawiać szerzej, to zapraszamy oczywiście, to nie jest żaden problem, żeby rozmawiać, tylko miejcie świadomość tego, że my to robimy z pełnym zaangażowaniem non-profit z naszej strony, czyli już tak przekładając to na nasze, to po prostu dogrywamy się z Damianem w niedzielę i robimy kilka godzin magazyn dla Was, żebyście mogli tego posłuchać i to zrobić. Oprócz tego omawiamy bieżące rzeczy związane z grą, o których tak naprawdę nawet nie wiecie, o których musimy omówić. Jest grono tematów poza, że tak powiem, planem, wpada nam też do kieszeni i też je trzeba rozstrzygnąć. W międzyczasie też pamiętajcie o tym, że w ciągu tygodnia prowadzimy swoje biznesy. Nie możemy wszystkiego monitorować 100%, tak jak było to w pierwszym roku. Niestety coś tam się pozmieniało i musimy też skupić się na gdzieś tam swojej drodze zawodowej, że tak to nazwę, ale chcemy dalej ten projekt rozwijać. Nie uciekamy od tego, nikomu tego ani nie sprzedajemy, ani nie oddajemy, jak ma to miejsce w różnych innych przypadkach z naszej dziedziny, więc działajmy razem tak jak działamy, też dajcie nam trochę zaufania więcej, myślę, niż do tej pory nam daliście, a na pewno Was nie zawiedziemy i myślę, że za rok swobodnie znowu będziemy mogli porozmawiać w tym tonie jeszcze lepszej atmosferze Tak, niż zwłaszcza- jest w chwili obecnej. Zwłaszcza, że nie zatrzymujemy się, jak chodzi o zmiany, tak? One Dokładnie. będą większe, mniejsze, bardziej kosmetyczne, mniej kosmetyczne. Ktoś na to zwrócił uwagę, nie? Że jest sporo takich zmian kosmetycznych. No tak, no ale wiecie, z drugiej strony, no na przykład, jak nie zrobić tego dwumeczu, prawda? O to nieraz pytaliście. Gdzieś nam to zawsze wisiało z tyłu, więc zacznijmy mały krok, dodajmy ten link, potem pewnie pojawi się też w wyniku drugiego meczu, tam nie wiem, czy nam się uda zrobić sumowanie, czy będzie tylko sam wynik podany tego pierwszego meczu, zamotałem, ale wiecie, o co chodzi Ale na tak, pewno. tak. Natomiast, więc jakby to też chcielibyśmy zrobić, także nie ma czegoś takiego, że to co powiedziałem, właśnie tam chyba nawet dyskutując trochę z Adisem, że tego, czego nie zrobimy, to nie zrobimy powtórki biegu, w tym sensie, że pojechał raz, dobra, coś nie pykło i pojedzie drugi raz, to jest naprawdę bardzo trudne. Wiemy też, że trudna jest kwestia, nie wiem, próby toru, którą też podrzucał nam tutaj Araj jako kwestię zmiany. Ona byłaby fajna, tak, tylko że i też się z niej nie wycofujemy, ale nie na teraz na pewno, nie? Tak. Wspominacie nieraz o Grand Prix.
To jest w ogóle To jest projekt, ciekawy temat. to jest w ogóle ciekawy temat temat. na osobną Ale nie, rozmowę, ja myślę, że czemu? Pogadajmy też dzisiaj o tym. No słuchajcie, no Grand Prix jest poza naszym zasięgiem finansowym. Nie oszukujmy się, że gdyby to miało być finansowane inaczej, gdyby to miało być finansowane z zasobów gry, jakie mamy, czyli z waszych wpłat stricte, bo myślę, że jakby tu nie ujawniamy nikogo, kto ile wpłaca, ani nic takiego, więc żadnych danych wrażliwych nie ma. Musielibyśmy nie przeprowadzać zmian, słuchajcie, przez okres około żadnych, totalnie żadnych, przez okres około tam 9 do 12 miesięcy, czyli przez praktycznie rok nie robilibyśmy nic, poza tym, że wrzucilibyśmy wam Grand Prix i cześć. Jakby Tak. Ktoś kiedyś zwrócił to uwagę, jest kierunek? Ja ci tutaj podrzucę jeszcze Pozioma jedną rzecz, bo też widziałem, ktoś kiedyś pisał na czacie, że przecież moduł Grand Prix był, tak, że kiedyś Grand Prix się odbywało tam dawno Tak. temu. No tak, no odbywało się to Grand Prix, pamiętam, wtedy ono było tylko dla adeptów i można było wziąć w tym udział. Był też turniej, on się nazywał, o ile się nie mylę, SM Cup, taki turniej drużynowy, który spowodował, że gra się, z tego co pamiętam, na 3 dni zawiesiła bodaj. A. Słuchajcie, i to były między innymi te moduły, które były pisane wcześniej, ja bym Na to powiedział, kolanie. na kolanie, tak? I one strasznie bruździły w tej grze. To, że się gra wywalała, to tak już patrząc sobie tam sprzed ponad 3 lat, wieczne awarie, zawiasy, to było właśnie podyktowane tymi dodatkowymi turniejami. To pokazuje, że żeby zrobić taki turniej, da się to zrobić, tylko też pierwotnie sobie kalkulowaliśmy, że to nie będzie taki koszt, ale jednak się okazuje, żeby to zrobić, żeby to miało ręce i nogi i żeby to naprawdę funkcjonowało. Nie da się niestety zrobić kopiuj wklej, czyli Ctrl-C z Supporter Grand Prix, Ctrl-V i już mamy gotowy moduł. Nie, jeżeli chcemy zrobić z tego fajne Grand Prix, gdzie ktoś się będzie tam zgłaszał, gdzie będą jeździli ci sami zawodnicy, no to wymaga trochę roboty, nie? Jakieś No tam tak, pomysły jest mamy, wszystko więc to też nie jest tak, że już kończę poziom, to nie jest tak, że jak wpada pomysł, stwierdzamy, że to go nie zrobimy teraz, to mamy go gdzieś. Nie, my wracamy. W zasadzie to o Grand Prix to naprawdę długo rozmawiamy. Ktoś może powiedzieć, tylko gadacie i nic z tego nie ma. No, może kiedyś coś z tego gadania się ostatecznie też urodzi. Także Ja bym cierpliwość. powiedział inaczej. Jesteśmy na etapie pozyskiwania finansowania. A to też. Nie no, żart, oczywiście żart. No, także nie, no słuchajcie, działamy, jedziemy dalej, będziemy się starali raczyć was co sezon, choćby szczyptą dodatku, przynajmniej tak się staramy to rozkładać. Być może poprzez te zmiany, które wprowadzamy, spowoduje, że będzie nas więcej w ekipie, w teamie, w sensie supporterów, kont premium. Te płatności się przełożą faktycznie na ich wzmożoną większość i będziemy mogli działać prężniej, szybciej, więcej, bo jakby tak to pewnie będzie wyglądać, powinno. Dlatego też jeszcze raz dziękując Wam za to, że byliście z nami, będę zmierzał do końca. Tak, proszę. Pamiętajcie i z góry Wam za to też dziękujemy. Każda subskrypcja, każdy like, każde udostępnienie postu, filmu, magazynu, to pozwala nam docierać do szerszego grona menadżerów, jak się okazuje, do szerszego grona potencjalnych graczy, jak się okazuje, jeszcze wiele osób o Speedway Manager nie wie, albo pamięta, co było 10 lat temu. Mamy zupełnie nowe rozdanie, w związku z tym też macie bardzo realny wpływ i wiem, że są tacy menadżerowie, zresztą wielu takich menadżerów jest, za co im jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dobra, jeszcze raz dzięki wielkie za wspólny sezon, widzimy się w 55. sezonie, do zobaczenia, cześć! Siema.